Dzień dobry, to znowu ja, wasz ulubiony nowoczesny pośrednik nieruchomości. Dzisiaj jestem w Londynie, w przepięknej restauracji nad wodą i mam przyjemność spotkać się z pośrednikami nieruchomości, którzy prowadzą agencje nieruchomości tutaj w Londynie, z Małgorzatą i Krzysztofem Pilacik. Cześć. Cześć. Wielkie dzięki, że chcieliście się ze mną spotkać i to wszystko wyszło tak bardzo spontanicznie. Bo was wygooglałem was po prostu bardzo spontanicznie, postanowiłem napisać, no i udało nam się dzisiaj spotkać. Słuchajcie, chciałem z wami po prostu porozmawiać o tym, w jaki sposób wy odnaleźliście się jako Polacy na rynku angielskim, skąd pomysł na nieruchomości no i zapytam jeszcze o kilka takich technicznych kwestii. Gdyby na przykład Polak chciał tutaj przyjechać do pracy, to jak może rozpocząć, czy w ogóle ma szansę na pracę w agencji. Ale to po kolei może powiedzcie, jak wasza historia z nieruchomościami się zaczęła. No może ty zacznij. Troszeczkę przez przypadek, ponieważ my zaczęliśmy naszą przygodę wtedy, kiedy był krach tutaj w Anglii i sytuacja finansowa zmusiła nas do wynajęcia pokoju w domu, który wynajmowaliśmy. Później wynajęliśmy drugi pokój. Ja zobaczyłam, że to przynosi pieniądze. Zaczęłam te pieniądze odkładać i zaczęłam wynajmować domy, podnajmować pokoje. I stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby mój mąż pracował razem ze mną, bo lubię z nim spędzać czas, a więcej czasu spędzał w pracy niż ze mną. Ładnie ta strategia nazywa się renturem. Czyli podnajmujesz domy, żeby w tych domach podnająć. Okay. W Polsce też ten model już powoli funkcjonuje. Tylko proceduralnie trochę jest trudno, bo trudno jest namówić właściciela na ten podnajem. Jakby ludzie tego nie rozumieją. Dlatego też jestem ciekaw, czy wy mieliście też szczęście. Znaczy żona zbudowała relację z jednym panem, który miał agencję nieruchomości, który miał swoje domy. I zaczął nam po prostu remontować te domy. Jak nam remontował te domy, my powiedzieliśmy teraz, co będziemy robili, żeby nie wykonywały pokoje. I tak się zaczęło. Ja ogólnie uważam, że w biznesie trzeba, jak ma się pomysł, to trzeba działać, a później uczyć się. Gdybym ja wiedziała wszystko to, co się dowiedziałam po 2 latach, nigdy w życiu bym nie zaczęła. Po 2 latach, kiedy stanęliśmy na nogi, kiedy spłacaliśmy wszystkie długi, kiedy odetchnęłam, mówię, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyjść na prosto, dowiedziałam się, że trzeba mieć licencję, że każdy dom musi mieć licencję, że tak naprawdę to, że ja podatki płacę, to nie wszystko, bo mi się wydawało, że najważniejsze w życiu to są podatki, więc od pierwszego pokoju było wszystko skrupulatnie pisane. No i wtedy dowiedziałam się właśnie, że trzeba zrobić licencję, więc nieprzespane noce, tabletki uspokajające, co ja teraz zrobię, ale poszłam do tych naszych właśnie właścicieli i powiedzieliśmy im, że słuchajcie, jeżeli jesteście zadowoleni z naszej pracy, to niestety, ale musimy zrobić licencję na te domy. Wytłumaczyłam co i jak. Tak, bez problemu. Wszystko ci właściciele płacili, ponieważ to są ich nieruchomości. My mieliśmy szczęście, że nigdy nie trafiliśmy na tak zwane kursy, na których uczą, jak zarabiać na nieruchomościach, ponieważ na tych kursach uczą, że to my musimy ponosić te konsekwencje i tak, te finansowe tak zwane. A mi się zawsze wydawało, że ponieważ zawsze się kierowałam uczciwością, więc ja wiedziałam, co ja daję tym ludziom, jaki standard im daję, jaki spokój im daję, a w zamian oczekiwałam, że zainwestują pieniądze w to, żeby dać bezpieczne domy z certyfikatami i tak naprawdę to oni podnosili wartość swojej nieruchomości takim upgrade'em. Więc uważałam, że to oni powinni te pieniądze wykładać i oni wykładali. Nigdy nie było problemu, remontowali nam domy. No więc to tak wyglądało. Łatwiej im się też dealowało chyba, jeżeli z nami na przykład dealowali, jako ty, jako właściciel nieruchomości dealujesz tylko ze mną. Także to jest, ja później zajmuję się pokojami, a więc takie dla nich, ja bym powiedział, easy money. Taki trochę, tak, mam menadżera, nie? Od pokoi. Tak.
ale powiedzcie, jaka skala jest dzisiaj waszych działań? Ile macie domów, Co, czy nadal to kontynuujecie? Wychodzimy już z tego. Mieliśmy 150 pokoi, Okay. więc to było bardzo takie, powiedziałabym, czasochłonne i pokaźne portfolio. Pewnie w różnych też miejscach, tak? Nie, ponieważ nasz dzielnicy. biznes, my się uczyliśmy sami biznesu, więc popełniliśmy wszystkie błędy, którym teraz mówię, żeby nie popełniać. Czyli wynajmowaliśmy domy obok, że ja wychodziłam z domu i rowerem sobie dojechałam, na pieszo doszłam, wszystko było obok, więc w pewnym momencie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że my nie mieliśmy życia prywatnego. Miałeś 150 pokoi, 8 lat, to mogę powiedzieć, że chyba celebrytami zaczęliśmy być. Czyli na 150 razy 2 co najmniej, tak, na pokój. Powiedzmy, że to jest około 300 osób, nie? Myślę, że staraliśmy się, żeby raczej były jedna osoba w pokoju, ale chodzi o to, że wszyscy przez lata, tyle osób się przewinęło, że wszyscy wiedzieli, gdzie my mieszkamy, potrafili przychodzić. Ludziom się wydaje, że my tak naprawdę nie pracujemy, tylko wszyscy zbieramy. Więc w czym jest problem, że ja przyjdę o godzinie 21 i powiem, że ja Cię bardzo przepraszam, ale ja zapłacę w przyszłym tygodniu, bo coś tam. Dla mnie tak samo grzeczne będzie, jeżeli ktoś by zadzwonił czy napisał nawet SMS-a, tak? A my po prostu doszło do tego, że stwierdziliśmy, że musimy się wyprowadzić z tego miasta, bo nie mamy życia. Zażartowałam sobie, czy nie sprzedałby agencji, czy nie myślał o sprzedaży agencji. No i on mówi, wiesz co, Małgosia, jeśli miałbym sprzedać, to tylko tobie. Było parę osób, które chciały kupić jego agencję, ale on wiedział, jak my pracujemy z ludźmi, jak mamy relacje z lokatorami, z landlordami. Podobało mu się to, jak my to robimy i powiedział, że nam pomoże kupić. I tak było. Pomógł nam kupić agencję i od 2016 roku już właśnie mieliśmy agencję, więc zaczęliśmy wprowadzać życie. Właśnie czytałem na waszej stronie internetowej, że 12 lat jesteście w nieruchomościach, a 30 lat agencja. I mówię, jak to możliwe? Ale już teraz rozumiem. Połączyliśmy świeżą krew z starym angielskim takim stylem. Muszę pochwalić się, bo to ja się tym chwalę. On 30 lat był na rynku bez żadnego marketingu. On żył na rekomendacjach. My dopiero teraz zaczynamy właśnie też marketing, ponieważ już wiem, że agencja bez marketingu strasznie wolno się rozrasta. Więc Marketing wam jest potrzebny, żeby pozyskiwać klientów, czy żeby... Tak, ponieważ my jesteśmy agencję, która zajmuje się wynajmem. Okay. A ja już w tej chwili chcę skalować nasz biznes i wchodzimy w sprzedaż, ponieważ bardzo dobrze nam to idzie, szybko sprzedajemy, więc stwierdziłam, że trzeba w tym kierunku iść. Budujemy team dziewczyn, które będą też sprzedawać. Mamy też pierwszy projekt deweloperski, więc tak na ostro poszliśmy już w te nieruchomości. Po drodze po prostu ja się zakochałam w tym, co można zrobić w nieruchomościach tutaj w Anglii i jakie to jest proste. W ogóle nie inwestuję w Polsce jeszcze, bo jak porównuję kredyty, na przykład jakie są w Polsce, jakie są tutaj, no to jest po prostu... Życzę Polakom, żeby takie kredyty były, bo wtedy też uważam, że gospodarka się bardzo ruszy. Więcej ludzi będzie stać na kupowanie nieruchomości. Bo jest to bardzo proste tutaj. Okej, a co trzeba zrobić, żeby zostać tutaj agentem nieruchomości? Czy trzeba mieć wykształcenie? Nie, jest dużo prościej niż w Polsce. Trzeba mieć po prostu certyfikaty, ubezpieczenia, jakieś dodatkowe szkolenia. Ale też ścieżka kariery jest różna w różnych agencjach. Im większa agencja, tym mają więcej tych szczebel, tak, bo ktoś musi robić habet. Ostatnio właśnie sprawdzałam ogłoszenia pracy, ponieważ sami dawaliśmy ogłoszenie i mówię, zobaczę, co piszą inni. No i jak zobaczyłam, że pierwszy level
w agencji trwa 36 miesięcy, w jednej z Po agencji. 2 latach jesteś dopuszczony I kończy się egzaminem. Ja mówię, co kurde chodzi? Ja pierdykam. W ogóle 4 levele w tej agencji są, żeby zostać takim już top sprzedawcą. Tak. Jak zarabia taki agent na pierwszym poziomie? Na Ma pierwszym poziomie podstawę niedopuszczany jakąś? jest, tak, ma Ale- podstawę i nie jest po prostu tak dopuszczany do wielu rzeczy, więc trzeba przejść te swoje od, jak ja to mówię, od kawy, drukarki i tak dalej, noszenia kluczy. Mhm. No. A jak wyglądają zarobki tutaj agentów nieruchomości? Nie ma limitów, tak naprawdę nie ma limitów, tylko trzeba po prostu po sprawę, bo każda agencja ma inne swoje wytyczne. Jedni na przykład mają podstawę, jakiś tam procent i ten procent się zwiększa w zależności od tego, jak się długo pracuje. My w tej chwili budujemy team, gdzie jest tylko i wyłącznie procent, ale taki wysoki procent i z dziewczynami budujemy po prostu całą strukturę. Okej. A ile procent klienci płacą? Czy Tutaj to też Cię procentowo, zaskoczę, czy bo- kwotowo rozliczacie się? Jeżeli przy sprzedaży to jest od 0,75 Mhm. do 2,5, ale no jest troszeczkę inna różnica między agentem w Polsce. Wy macie dużo więcej papierkowej roboty, dużo więcej załatwiania, chodzenia po urzędach, dlatego zrozumiałam, czemu tak drodzy jesteście. Okej. Tutaj papierkową robotę robi adwokat. I tak naprawdę większość pracy robi adwokat. Czyli agent zestawia tak naprawdę klienta Tak. z lordem, Tak. tak? Natomiast, no tak, bo my załatwiamy wszystkie formalności. Wprowadzamy, regulujemy stan prawny, no bawimy się dość mocno, skrupulatnie faktycznie w to, ale pobieramy to wynagrodzenie wyższe, tak jak mówicie. A teraz pytanie, czy Są różne obie sposoby, strony... ponieważ można też umawiać się. To jest bardzo to takie flexi, ponieważ można się też umówić, na przykład właściciel chce taką i taką kwotę i można się, jeżeli widzisz, że możesz dużo więcej na tym zarobić, to możesz się umówić, czyli, ale wtedy spisujesz umowę, że na przykład właściciel chce 500 000, a wszystko, co jest ponad, to jest Twoja prowizja. Bardziej popularne jest mimo wszystko, że ludzie, którzy kupują sami, znajdują te nieruchomości. Okej. Teraz, co należy do Waszych właśnie obowiązków? Co dokładnie agent nieruchomości robi tutaj? Wiesz co, musi dopilnować, żeby wszystkie certyfikaty były, żeby wszystko było zawsze na czas poprawione. No te bezpieczeństwo, że tak powiem, bezpieczeństwo były w domu. Co jeszcze? inspekcje domu. No, Przede wszystkim pieniądze muszą być na czas płacone. w zależności od tego, o co pytasz, czy Ale to wynajmujący, czy sprzedający. Załóżmy, że skupimy się Ponieważ na my sprzedaży, mamy, bo Wy bardziej My wynajmujecie, tak? wynajmujemy, my mamy bloki w managemencie, więc to też jest już zupełnie inny rodzaj managementu, tak, ponieważ w normalnym wynajmie to my musimy wszystko, wymienić pralkę, przepchać ubikację, wysłać kogoś do sprawdzenia, czy gaz jest bezpieczny. Czyli robicie czynności takie zarządcy Tak. równolegle, tak? Tak. To pośrednictwo jest połączone z zarządzaniem. Nie, w Polsce jest to rozdzielone, czyli albo jesteś zarządcą, albo pośrednikiem. Oczywiście musisz mieć kompetencje tej. Ja mam 2 licencje na przykład, ale zarządzanie to jest jakby zupełnie jedna przestrzeń, a druga to jest pośrednictwo i to się albo się zazębia, albo nie, bo jak zaczynam od pośrednictwa na zasadzie znaleźć, proszę mi znaleźć najemcę, to ja mogę zaproponować, mogę też zarządzać tą nieruchomością, tym mieszkaniem. Z tego co I słyszałam, wtedy to jest już teraz takie dosyć nowe to zarządzanie. Tak. Ponieważ bardzo ciężko było w Polsce znaleźć firmę, która by również zarządzała nieruchomościami. Bo znaczy tak, zarządcy byli od dawien dawna, ale raczej skupiali się i zarządzali dużymi nieruchomościami. Dużymi w sensie biurowcami, takimi przestrzeniami. Natomiast od czasu, kiedy flipping w Polsce tak mocno ruszył, dużo tych mieszkań tak, ale też najem się wyspecjalizował, czyli na przykład bardzo dużo mieszkań w Lublinie
dużych zostało podzielonych na pokoje. No i teraz ktoś tym mieszkaniem musi zarządzać, no bo nagle się okazuje, że jest duża rotacja studentów, bo to jest 5 pokoi w jednym mieszkaniu. Właściciel już po prostu chce kolejne mieszkanie robić, tak jak wy robiliście z domami. No i okazało się, że jest przestrzeń do tego, żeby zarządca mógł po prostu tym zarządzać, rozliczać tych ludzi i tak dalej. No Tak dalej. to No w i wtedy Anglii jest to pośrednicy razem. by sobie tu weszli. Nie? W Anglii niestety jest to razem, więc jest to dosyć dużo pracy. Ale jest też na przykład taki zarządca, o którym ty mówisz, bloku. Czy ten zarządca w Polsce bloku wymienia palki, jak się coś tam dzieje? Nie, on bardziej jest od znalezienia kogoś, kto to zrobi. Kontraktorów Tak, do no takich dokładnie rzeczy. tak. Tylko, że my musimy ich po prostu znaleźć. Znaleźć. Sami fizycznie nie zmieniamy żarówek. Właśnie. A teraz powiedzcie mi, a co dla Was jest najtrudniejsze w pracy tutaj w Londynie, w pośrednictwie? Myślę, że pokoje to jest bardzo trudny temat, dlatego też wychodzimy z tych pokoi, ponieważ ja już jestem zmęczona. To jest specyficzny klient. Właśnie jaki to jest klient? Może zostało przy słowie specyficzny. Okej. No tak, specyficzny zostanie. No dobrze. Niech tak będzie. Domyślam się, o czym myślisz, ale myślę, że Wiesz co, są fajni i niefajni tenanci. YouTube nam zablokuje. Jak Są będzie- fajni i niefajni tenanci. My jesteśmy takimi agentami, którzy starają się jak najszybciej wypchnąć ludzi z pokoi, ponieważ w momencie, kiedy poznałam tą ścieżkę w nieruchomościach, to zaraża tym po prostu ludzi na prawo i lewo, że można inaczej, że można fajnie tutaj ułożyć życie w Anglii. Więc to bym sporo osób, które mieszkało na pokojach, kupiło sobie domy dużo wcześniej niż my, bo my mieliśmy właśnie zepsutą historię kredytową przez tą całą sytuację nie z Brexitem, tylko z tym krachem. No, więc jakoś tak bardziej się spełniamy też w uczeniu ludzi, że można tutaj inaczej, że to jest fajna ścieżka. A gdzie się szkolić? Są jakieś Internet. kursy, Internet, szkolenia stacjonarne, jest jakaś instytucja, która ale też z czegoś. no, z pośrednictwa, z Pośrednictwa zarządzania. są różne szkoły, są kursy, są różne certyfikaty, ale dużo firm ma wewnętrzne szkolenia. Dużo firm wypracowuje swoją własną ścieżkę kariery, swoje własne certyfikaty, swoje własne system. Są Tak, systemy. tak. Ale są też osobne instytucje, w których można sobie zrobić takie szkolenia. Tylko, że jest to mało popularne, ponieważ zazwyczaj w wielkich firmach, jak idziesz, to już cię pracodawca szkoli. Okej. A co znaczy duża firma? Jakie znacie największą firmę w Anglii pod kątem ilości pracowników na przykład? Jakiego Wiesz co, może rzędu to są? nigdy jakoś tak nie śledziłam tych firm. Mogę ci powiedzieć, mam kilka firm, które gdzieś imponują mi, bo są już, nie wiem, 200 lat na rynku, tak? Myślę, że mimo wszystko, jak się patrzy gdzieś w internecie, to mają dobrą reputację, tak? No ale my jesteśmy taką butikową agencją i chcę, żeby tak jak, ponieważ w tej chwili będziemy otwierać parę oddziałów, to chcę, żeby te wszystkie oddziały były butikowe. Myślę, z mojej perspektywy nie wyobrażam sobie pracować w biurze, w którym jest 10 biurek. Nienawidzę, jak wszyscy są na telefonach. Nie umiem się skoncentrować, to nie są moje klienty. Ja lubię super taki Podejście też do klienta. tak. U nas często jest tak, że wieczorem spotykamy się z jakimś inwestorem, wypijemy sobie whisky czy wino się napijemy, pogadamy o jakichś biznesach. Wiesz, jest zupełnie inna atmosfera. Nasi klienci, jak kupiliśmy agencję, to mimo tego, że David nam powiedział, Małgosia, przygotuj się, że jak jedna agencja kupuje drugą agencję, to zazwyczaj 25% klientów odchodzi.
My nie straciliśmy ani jednego. Oni są w szoku po prostu. Ci, co jak sprzedali, to sprzedali przez nas. Tak. Nie straciliśmy klientów tak, że ktoś odszedł, bo się... Oni wiedzą, że oni są dopieszczeni. My znamy ich żony, mężów, wiemy co się dzieje. Oni są bardzo... I takie chcę agencje zalać Anglię naszymi agencjami, które właśnie takie będą miały podejście do klienta. To jest... Myślę, że to jest nasz sukces, bo już w tej chwili po 6 latach oni nas obserwują. Nie wszyscy przychodzą do nas do agencji, ale oni nas obserwują. Wiedzą, że się rozrastamy, wiedzą, że coś tam robimy, więc już aktualnie macie 2 biura, tak? Z tego co... Tak. I na przykład już mamy sygnały, że chcą z nami wchodzić w kolejne projekty, bo zobaczyli, że będziemy budować gdzieś tam dom. Taki właśnie na flipa, tak? Więc to jest to, co chciałam. Czyli mówię, muszę kupić sobie agencję, ponieważ nie znam bogatych ludzi. Gdzie znajdę bogatych ludzi? W agencji. Dlatego chciałam ją kupić, ponieważ byliśmy tak zawaleni pracą, że, przepraszam, takie słowo, ale że nawet nie miałabym czasu chodzić, szukać tych bogatych ludzi. Niedawno jedna z naszych landlordek zadzwoniła i mówi, słuchaj, bo ja widziałam, że ty tam budujesz. Ja od 2 czy 3 lat zaczęłam też wchodzić jako taki silent inwestor w takie deale. Mam 1,5 miliona do zainwestowania. No to już to się zaczynają kwoty, to już jest fajnie. Właśnie też się dziwię, że Dudu jest taką osobą przez ostatnie 10 lat. To nabieramy ona nabiera szacunku do ciebie, ty nabierasz szacunku do niej i też jest takie ufamy sobie biznesowo. I to jest chyba najważniejsze. A propos wrócę do szkoleń, bo ja takich bardzo nie polecam, ze względu na to, że kiedyś wysłałam mojego męża na takie szkolenie, mówię, jedź, zobacz jak inni pracują, przynieś coś do biura, trzeba podrasować to nasze biuro. Jak wrócił, to mówię, Jezus Maria, wrócił inny człowiek. Tak go nas zbuntowali, po prostu wiesz, na tych szkoleniach jest mówione. My jesteśmy ci biedni, a właściciele to są ci, co chcą nas okraść. Więc my musimy się pilnować tutaj. Czarżować za wszystko. Tak. Nie ruszać się bez jak tutaj idziesz coś wymieniać, od razu czarżujesz pieniądze, a u nas tak nie jest. Ja mówię do mojego męża, słuchaj, bo oczywiście mój mąż chciał te zmiany wprowadzić, już tak był nabuntowany, że tutaj to, zobacz, my robimy to za darmo i to w cenie naszego managementu. Nie, że za darmo, w cenie managementu. I ja mówię, Krzyś, ja nie będę się rzucać na 50 funtów, ponieważ ja z czasem dostanę od nich 1 000 000 na inwestycje. Nie chcę ich. Prawda jest taka, że czemu agencje nie są lubiane? Bo jak oddajesz dom do agencji, ciężko jest zarobić pieniądze. Jak cię zasypią invoice'ami za różnego rodzaju nowe usługi, no to ten twój zarobek nie jest wielki. Więc jak skorzystaliśmy ostatnio z rady pana, który jest 30 lat agentem, Anglika, i on powiedział, gdy spytaliśmy, co my mamy zrobić, jak pozyskiwać nowych klientów, bo chcemy właśnie sprzedawać i mieć nowych klientów, on mówi, zacznij od swoich landlordów, zacznij od swojej bazy, zadzwoń do wszystkich i powiedz, że wy rozwinęliście. Ja mówię, no może, przecież to jest takie logiczne, no ale zazwyczaj pod latarnią ma ciemniej. Więc mój mąż zaczął dzwonić i mówi, słuchajcie, my teraz też sprzedajemy, więc jeżeli przyniesiecie nam jakiegoś klienta, to my wam zapłacimy za to. To się prawie obrazili. Ty chyba żartujesz, zajebiście się cieszymy, przepraszam. Super się cieszymy właśnie, że się rozwijacie, ale wy nam tyle pieniędzy przez ostatnie lata zarobiliście, że w ogóle nawet zapomnę jakieś pieniądze. Więc kurczę, to jest naprawdę fajny feedback. Relacje, Tak. to jest przepis taki ważny Tak. sukces. Tak. Ale druga rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, którą wy jasno komunikujecie na swojej wizytówce, na swojej stronie internetowej, to jest to, że jesteście uczciwi. Tak. I wiecie, czytając to można sobie jakby w dwie strony pomyśleć. Jakby takiej skrajnej, że jeśli mówię o uczciwości, To uczą nas niekoniecznie ta uczciwość pewnie tam może być, albo w drugą stronę ta uczciwość jest wyróżnikiem na rynku. Nie? No i w waszym przypadku ja rozumiem, że to jest to drugie. Powiem ci tak,
zaczęliśmy robić ten nasz branding i też dużo osób nam właśnie mówiło o tym, że słuchajcie, ludzie, którzy mówią o tej uczciwości, to tak to tak różnie. Ja tak, no rozumiem, że to mówią autorytety jakieś do mnie, ale ponieważ ja wiem, że przez całe życie gdzieś ta uczciwość była dla mnie bardzo ważna. I dlatego też bardzo mocno sprawdzam ludzi, z którymi współpracuję. Ja ich sprawdzam. To jest prawda, ja ich sprawdzam, ponieważ Od ludzi też, których się uczyliśmy, oni też też, zawsze byli tak, uczciwi. to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w pośrednictwie, w sprzedaży jesteś nastawiony na różne sytuacje. I tak w Anglii na przykład dają kasę, są łapówki. Nie wyobrażam sobie, żeby mój agent mógł coś takiego zrobić. Dlatego my zawsze stawiamy dobro klienta na pierwszym miejscu. Oczywiście ja swoim agentkom mówię, że w momencie, kiedy na przykład jest sytuacja, że mamy do sprzedania dom, dostajemy ofertę od inwestora i dostajemy ofertę od kogoś, kto pierwszy raz kupuje dom dla siebie. W momencie, kiedy sprzedasz inwestorowi, to wiadomo, że ten dom zostanie u Ciebie w agencji. W momencie, kiedy sprzedasz komuś, kto to będzie mieszkał. Tak, to będzie mieszkał, więc stracisz dochód. Często się tak zdarza, że właściciel nie dostaje tej oferty od tej drugiej osoby. U nas jest tak, że on dostanie tę ofertę i ja chcę, żeby moi agenci nigdy się nie skusili na to, żeby ukryć jakąś ofertę. Ale często masz takie Tak. ludzie, niektórzy mówią, Krysto, sprzedaj mi ten dom i ten dom zostanie u Ciebie w agencji. Nie mówię, przecież ta osoba daje więcej u Ciebie. Także... I to są nasi na przykład ludzie, którzy są naszymi, można powiedzieć, inwestorami. Mówią, sprzedaj mi w dobrej cenie. Ja mówię, słuchaj, czy chciałbyś, abym skorzystała z takiej okazji, kiedy Ty przyjdziesz do mnie? Mówię, nie ma takiej opcji. Oni wiedzą, że ciężko jest z nami, że no zawsze chcemy, żeby ta osoba, która przyszła do nas i poprosiła nas o pomoc, dostała ten top dollar, to co powinna dostać. U mnie wiesz, że też zawsze była zasada, o której ja jasno mówiłem w pierwszym dniu, na takim pierwszym szkoleniu, bo to się ciężko o tym mówi, ale ja jasno też komunikowałem, że będziecie mieć sytuację, w której ktoś was będzie chciał po prostu przekupić, nie? No bo jeśli załóżmy, dzielimy się pół na pół wynagrodzeniem, właściciel w stosunku do agenta, no i on mówi, to niech pan mi sprzeda, ja panu daję dyszkę, szef o niczym nie musi wiedzieć. Nie? Takie sytuacje na porządku dziennym praktycznie, to przy wynajmach, tam przy sprzedaży też tam coś to widać. No i 2 osoby w ten sposób musiałem zwolnić. 2 osoby, na szczęście tylko 2, ale no jednak to się działo, nie? I to zero-jedynkowo musiało działać, bo nie ma taryfy ulgowej, nie? Miałem taką sytuację, że ktoś wrócił, przepraszam, ale jak mamy sobie ufać teraz, nie? Jest po temacie. To mi też zarzucają, że jestem osobą, która nie wybacza. Ja wybaczam, ja jestem osobą, która wybacza, ale nie daję drugiej szansy, ponieważ uważam, że drugą szansę można dać dziecku w podstawówce, a nie dorosłemu człowiekowi. My mamy już kręgosłup moralny. Jeżeli ktoś raz coś zrobi, to nie ma szans, nie ma szans, żeby nie robił. Więc za dużo pracy włożyliśmy w naszą reputację, żeby teraz po prostu... Ale to też utrudnia. Nie? Bardzo ciężko jest znaleźć pracowników. Trudno je zaufać. A powiedzcie mi, do pracowników myślę, że jeszcze wrócimy troszeczkę, ale zastanawiam, jakby chciałbym, żeby widzowie też wiedzieli, jak wygląda współpraca z biurem nieruchomości od strony nabywcy, najemcy, może w ten sposób. Czyli przyjeżdżam powiedzmy do Londynu i jestem zainteresowany wynajęciem przez agencję nieruchomości mieszkań, no bo nie orientuję się, nie wiem, nie potrafię, mam słaby język i w tej chwili jak przyjeżdża się do Anglii, to nie ma możliwości wynajęcia tak po prostu domu. Trzeba przejść sprawdzenia. Co jest sprawdzane? Wiesz co, to jest też super, czego nie ma w Polsce. Ja mówię, jak wy wynajmujecie, jak wy nie możecie zajrzeć człowiekowi w wyciąg z banku. Nie, możemy. Dlaczego nie? No, prawdopodobnie nie można. Możemy. Tak? Ja proszę ludzi. Proszę o umowę o pracę, proszę ewentualnie o wyciąg z banku, żeby można było sprawdzić. Tak. To znaczy, to jest mentalnie trudne, nie? Bo
ja przynajmniej nie znam procedury, która by mi zabraniała. Być może jestem nieświadomy. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale To się wytnie, To ale się prawdopodobnie najwyżej w Polsce nawet nie można dowodu dotknąć. dlaczego? A my robimy kopię Nie, no, dowodu. nie możemy teraz, faktycznie kopii Kopia dowodu, kopia nie możemy, paszportu. mogą tylko niektóre instytucje, ale ja na przykład proszę, bo to, wiecie, znowu to jest też to budowanie zaufania i tak dalej. I teraz ja tłumaczę, po co to jest potrzebne. Nie? Jeśli ja tu czuję opór, no to nie musisz wynajmować, no, to jest rzecz prosta. Jeśli Tak samo. masz coś do ukrycia, bo to wychodzi, a no nie pokażę, bo co? To ja, jakby wiecie, no ja takich dokumentów widzę mnóstwo i to nie jest jakaś, ja tego nie kolekcjonuję, nie Wiesz co, steruję, nie wysyłam. Tylko My to mamy jest jakby, specjalne narzędzia, gdzie po prostu wpisujemy dane z dowodu, z paszportu taka czarna lista. i wszyscy, wiesz, wychodzą nam taki A to jest rządowy system? Czy to jest połączone z rządowym, ponieważ tam wyjdą Sprawdzamy wszystkie paszport. przekręty, nieprzekręty, czy ktoś jest poszukiwany, nieposzukiwany, takie w Polsce wiesz. nie mamy dostępu do takich rzeczy. No, my nie możemy wynająć. Jeżeli ktoś jest poszukiwany, to nie będziemy mogli wynająć takiej osobie mieszkania. Tak samo, jeżeli nie ma prawa pobytu w Anglii, też nie możemy wynająć. To też wam się wyświetli. Wszystko nam się wyświetli, więc no, Ja jest myślę, o że tyle to też fajne. jest związane z tym, że jest więcej narodowości tutaj, nie? Jest większy taki przemiał tych ludzi i te procedury gdzieś są dostosowane. Ja wiem, że w Polsce budował się jakiś taki rejestr najemców, ale to tworzyły stowarzyszenie jakieś, mieszkanicznik, może kojarzycie, bo w Londynie też jest, nie? Więc oni jakieś narzędzie tam sobie budowali, tam można chyba wykupić nawet tam dostęp do takiego systemu, ale ja tam gdzieś nie... My mieliśmy nie korzystałem z nielegalnie. Jak robiliśmy pokoje, to mieliśmy czarną listę. Swoją, tak, swoją czarną listę. I jak ktoś był nie w porządku wobec nas, to informowaliśmy osoby, które znaliśmy, że robią ten sam biznes. Informowaliśmy się nawzajem, że właśnie od nas uciekł taki i taki, będzie szukał Będzie pokoju. szukał. Tak? Więc to nie było legalne, to było takie ale jakoś trzeba było sobie nawzajem pomagać. Wiem, że w Londynie też jest problemem to jakby, no właśnie, wiecie, że ktoś jest nieuczciwy albo powiedzmy podejrzany w waszych oczach, ale co mówią przepisy, że możecie sobie wybierać najemcę, czy to jest tak, że jak złożę ofertę i ją wygram, to nawet jeżeli jestem dla was podejrzany, to musicie mi wynająć mieszkanie. Nie muszę. Ja nic nie muszę. Ja po prostu podejmuję, to znaczy mój mąż podejmuje decyzję, widząc się z człowiekiem. Jeżeli ktoś na spotkaniu jest niekulturalny, niemiły, to nawet nie wiem, ile by zarabiał, mój mąż nie wynajmie. Ponieważ to mój mąż później będzie musiał z tą osobą, która jest, bo jak mój mąż idzie na viewing, to nikt nawet nie wpada na to, że on jest właścicielem agencji, więc traktują go jak takiego zwykłego agenta. Więc czasami ludzie potrafią się tak zachowywać, że to jest w ogóle, on chce wynająć pokój, a po prostu się tak, czy tam mieszkanie, a czasami tak się zachowują, że Okay. mili do momentu, kiedy na przykład dowiedzą się, że na przykład jednak niestety nie będziemy mogli tego wynająć. Jej, bo tak, w sekundę potrafią się zmienić. Boże, jak Pan Bóg nad nami czuwa, że nie wydaliśmy temu człowiekowi. Jest jakaś organizacja, która zrzesza pośredników, Tak, jest sporo, jest takich. Są właśnie, mówię, są różne, ponieważ ale mówię, bo w Polsce jest, załóżmy, Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Pod nią są stowarzyszenia lokalne, tam chyba 16 w tym momencie jest stowarzyszeń i to jest stworzona jakaś tam struktura. Czy tutaj też tak jest? też są. Tylko mówię, jest kilka różnych, ponieważ jedna agencja woli należeć czy należeć tutaj, inna przynależy gdzieś tam, więc to tak. A jakie są korzyści z przynależności do takiej organizacji? Dostęp do różnych networkingów, do tego, że sobie wręczymy statuetkę najlepszy agent i można sobie to postawić później. No takie jest. Jak w Polsce. Tak. Są dwa rodzaje umów. Umowa na wyłączność i umowa otwarta. Otwarta pozwala mi na współpracę, mi jako posiadającemu nieruchomość, na współpracę z dowolną liczbą agencji. I kto pierwszy sprzeda czy wynajmie, ten dostaje kasę, nie?
wynagrodzenie ode mnie. I drugi system to jest system 1:1, czyli jedna nieruchomość, jeden agent prowadzący i ten agent może sobie współpracować z agencjami, nie? Ale tylko on dostaje wynagrodzenie ode mnie. Wiesz Czy co, tutaj jest tak samo? jest tak samo, ale my już odchodzimy od tego, żeby kilka agencji obsługiwało tą samą nieruchomość, ponieważ no już to jest dla nas nieatrakcyjne. Okay. I stwierdziliśmy, że już możemy sobie też na to pozwolić, bo wiemy, jaki stan oddajemy, żeby komuś na przykład zaproponować, że jeżeli my mamy reprezentować, to tylko my. Więc Rozliczać się zawsze po skutku, po Tak. transakcji, czy zaliczkujecie jakieś czynności? Nic takiego. zawsze nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby ktoś nam czegoś nie zapłacił. Nawet mieliśmy sens, że będzie więcej zapłacił, bo więcej po prostu zarobiliśmy na mieszkaniu i dał nam więcej się. Okay. Tak, bo to jest ta właśnie możliwość tej negocjacji, że przedstawiliśmy mu sytuację właśnie, w jakiej nasza agencja była postawiona i co zrobiliśmy dla niego i daliśmy jemu możliwość, znaczy podjęcie decyzji, czy zostaje przy tym 1% od kwoty, za którą sprzedaliśmy, czy w takiej sytuacji zaproponuje jakąś inną kwotę. No i miło nas zaskoczył, bo więcej sprzedaliśmy. tak. 20 tysięcy. To jest, wiesz, dla nas to jest tylko 200 funtów przy 1%, ale no właśnie byliśmy w sytuacji, gdzie nie został dom u nas w agencji. A co się dzieje w sytuacji, kiedy kończy Wam się umowa? Bo rozumiem, że umowy są na czas określony, tak? Kończy Wam się umowa, wykonaliście jakieś czynności w trakcie tej umowy, nie została ona sfinalizowana, czyli sprzedana czy wynajęta nieruchomość, wtedy macie wynagrodzenie za czynności, które nie, po prostu przepada, to jest Wasz koszt i tyle. Tak jak w Polsce. Chociaż w Polsce zaczynamy, jakby też w Polsce było tak, że Ale to jest tylko u nas, bo w wielu agencjach masz dodatkowe koszty. I Okay. musisz zapłacić za to. Czyli są normalnie rozliczane za czynności. Zależy od tej agencji. Okej, bo w Polsce też to się zaczyna dziać, że do tej pory było tak, że jak sprzedałem, to miałem wynagrodzenie. A teraz już agencje robią cenniki i w ramach cennika masz tam prezentację nieruchomości, załóżmy 50 zł. Potem to się sumuje. Przy tym rozwiązywaniu umowy po prostu klient płaci za te czynności. Myślę, że tak jest. Który tak.